Czy wiesz, że możesz stracić wszystko, inwestując w coś, co nie istnieje naprawdę? Dziś pokażę Ci, dlaczego Bitcoin może być największą wydmuszką naszych czasów. W tym filmie opowiem o ryzykach, które inwestorzy często pomijają i dlaczego przyszłość kryptowalut może być zupełnie inna niż Ci się wydaje. Jeśli myślisz, że Bitcoin to przyszłość finansów, ten materiał może Cię zszokować. Ale jeśli już jesteś obecny na rynku krypto, musisz to usłyszeć, zanim będzie za późno. Zostań do końca, jeśli chcesz zrozumieć, jak chronić swoje pieniądze przed ryzykownymi inwestycjami. Zanim przejdziemy do szczegółów, pozwól, że powiem kilka słów o sobie. Z rynkiem finansowym jestem związany od 30 lat. Pracowałem zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych instytucji finansowych. Tematem mojej pracy jeszcze na studiach były stopy zwrotu z rynków kapitałowych przy różnych poziomach podstawowych stóp procentowych na świecie. W trakcie mojej kariery zawodowej miałem okazję obserwować zachowania inwestorów w najróżniejszych sytuacjach rynkowych. Od euforii i hura optymizmu, podczas hossy, po dramatyczne reakcje na załamania rynkowe i krachy. Widziałem ludzi spełniających swoje marzenia o podróży dookoła świata, ale również takich, którzy w obliczu ogromnych strat nie widzieli wyjścia i podejmowali desperackie kroki. Dlatego zanim przejdę do sedna, musisz wiedzieć, że to, co usłyszysz w tym wideo, nie jest w żaden sposób poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Moją intencją jest tylko i wyłącznie uświadomienie Ci, z jakim ogromnym ryzykiem wiąże się inwestowanie w kryptowaluty, zwłaszcza w obecnym momencie, gdy rynek osiągnął apogeum spekulacji i napięcia. Aktualna sytuacja na rynku kryptowalut jest szczególnie niepokojąca, głównie z powodu zmian władzy w Stanach Zjednoczonych, choć nie tylko, oraz wpływu, jaki na politykę i rynek finansowy wywierają osoby takie jak Elon Musk. Chcę również przypomnieć, że kryptowaluty takie jak Bitcoin nie są papierami wartościowymi. To oznacza, że nie podlegają regulacjom i ochronie, jaką oferują tradycyjne rynki kapitałowe. Kupowanie Bitcoina czy innych kryptowalut na giełdach kryptowalutowych w mojej opinii nie powinno być uznawane za inwestowanie. To bardziej przypomina jako hazard. Brak tu fundamentów ekonomicznych, a wartość zależy tylko i wyłącznie od popytu i podaży w danej chwili, czyli od spekulacji. Można to porównywać do gry w kasynie, gdzie każdy liczy na szczęście, ale większość niestety kończy z pustymi rękoma. Kryptowaluty są obecnie wykorzystywane głównie jako środek płatniczy w szarej strefie, o czym musisz wiedzieć, a ich wartość rynkowa nie wynika z rzeczywistej użyteczności czy fundamentów gospodarczych. Zamiast budować trwałą wartość, rynek ten działa na zasadzie spekulacji, co czyni go niezwykle nieprzewidywalnym i bardzo ryzykownym. W dalszej części tego materiału omówię, dlaczego obecne okoliczności mogą prowadzić do drastycznych spadków wartości kryptowalut, nie tylko Bitcoina, oraz jakie czynniki mogą stać za potencjalnym załamaniem rynku. Wczoraj tak sobie jadąc samochodem naszła mnie pewna myśl. Wyobraź sobie, że kryptowaluty okazują się rzeczywiście największym przekrętem w historii finansów XXI wieku. Jeśli tak, to nasze dzieci i wnuki będą kiedyś uczyć się o tym na lekcjach historii. Będzie to przykład, jak miliony ludzi uwierzyły w coś, co nie miało żadnej realnej wartości, a wszystko zakończyło się ogromnym załamaniem, zarówno finansowym, jak i społecznym. To nie jest scenariusz z filmu science fiction, ale realna możliwość. W historii już nieraz widzieliśmy bańki spekulacyjne, które pękały z hukiem, zbierają za sobą niestety oszczędności zwykłych, szarych ludzi. Od tulipanowej gorączki XVII wieku po kryzys finansowy subprime roku 2008. Nie zamierzam oczywiście w tym wideo zagłębiać się w analizę techniczną, gdzie analityków technicznych jest bardzo mnóstwo na YouTubie i na innych platformach. Natomiast zdaję sobie sprawę, że można tu się jeszcze doszukać formacji wzrostowych, kanałów, trójkątów, głów z ramion, bez ramion, motyli i tak dalej. Moim zdaniem w obecnej chwili mamy do czynienia z klasyczną dystrybucją. Etapem, w którym aktywa przechodzą z silnych rąk
do niestety słabszych rąk, do inwestorów indywidualnych. Na zasadzie ostatni gasi światło. Taki proces może potrwać jeszcze kilka tygodni, ale kulminacją może być zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach obserwujemy rekordowe wpływy do funduszy ETF opartych na kryptowalutach, co pokazuje, jak duże zainteresowanie jest inwestorów indywidualnych. Fundusze te zyskują na popularności, a inwestorzy instytucjonalni oraz detaliczni są skłonni wciąż angażować dość duże środki finansowe, ale niestety to często prowadzi do sytuacji, w których inwestorzy indywidualni właśnie wchodzą w rynek jako ostatni. Jako silni gracze zaczynają się wycofywać inwestorzy instytucjonalni. Mówiąc kupuj plotki, sprzedawaj fakty, odnoszę się do sytuacji, w której tuż przed zaprzysiężeniem Trumpa rynek jest pełen spekulacji, myśląc, że się powtórzy sytuacja z przeszłości. Próbują skorzystać na emocjach związanych z nadzieją na dalszy wzrost. Ale gdy przyjdzie czas na realizację faktów, ceny gwałtownie spadną. Ale to nie wszystko. Obserwujemy obecnie zbieg kilku bardzo istotnych czynników, które dodatkowo wzmacniają presję na kryptowaluty. Jednym z nich jest umacniający się dolar amerykański. Gdy dolar rośnie, ryzykowne aktywa takie jak kryptowaluty tracą na atrakcyjności. Dzieje się tak, ponieważ kapitał płynie w stronę bezpieczniejszych aktywów. Bezpieczniejsze aktywa oferują lepsze stopy zwrotu przy niższym ryzyku oczywiście. Warto również zwrócić uwagę na sentyment rynkowy. Gdy rośnie euforia, inwestorzy zaczynają wierzyć, że tym razem będzie inaczej. To jest właśnie ten moment, w którym powinna się zapalić czerwona lampka. Historia rynków finansowych uczy nas, że takie momenty często poprzedzają gwałtowne korekty. Przedstawiając ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty, warto przyjrzeć się pewnemu zjawisku, które w tej chwili w mediach, praktycznie mówiąc, ucichło. Jest to cykl pokoleniowy kuznieca. W tym kontekście kryptowalut jest to bardzo ważne. Znajdujemy się moim zdaniem na szczycie tego cyklu. Mówiąc wprost, mamy do czynienia z bańką młodego pokolenia, które wkracza na rynek nie do końca znając sobie sprawę z ryzyka. To pokolenie jest mocno nastawione na szybki zysk, wierząc, że kryptowaluty to jedyna przyszłość finansów. Pamiętajmy, że jak w każdym cyklu, także i w tym nadejdzie moment korygowania, rozliczenia tych, którzy weszli na rynek pod wpływem emocji i euforii. Historia, szczególnie w kontekście bańki internetowej z roku 2000, pokazuje, że takie zjawiska kończą się nie zawsze w sposób pozytywny i optymistyczny. Nie chcę Cię ani zachęcać, ani zniechęcać do inwestowania w kryptowaluty. Moim celem jest, abyś spojrzał na to z chłodną głową i zrozumiał, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a w przypadku kryptowalut to ryzyko jest znacznie wyższe. Jeśli postanowisz podjąć to ryzyko, rób to świadomie, rozważnie i przygotuj się na to, że możesz zarówno zyskać, jak i stracić wszystko. A teraz powiedz, czy wierzysz w przyszłość kryptowalut, czy może podzielasz mój sceptycyzm? Napisz w komentarzu, co myślisz o sytuacji geopolitycznej i politycznej w Stanach Zjednoczonych. Dzięki, że byłeś ze mną. Jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów o inwestycjach i ryzyku na rynku finansowym, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Jak podobał Ci się ten materiał, poproszę o łapkę w górę. Do zobaczenia.